Cześć moi kochani, jesteście na kanale Zrobione Ręcznie ULM, z Wami Lena jak zwykle, dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale. I dzisiaj może zacznę od tego, że ogromnie się cieszę, że nasze grono rośnie i tuż za chwilę na moim kanale będzie 1000 subskrybentów. Bardzo się cieszę. W moich wiadomościach, w postach społecznościowych piszę już po raz kolejny, że osoba, która kliknie na przycisk subskrypcji po raz 1000, dostanie ode mnie upominek. Więc proszę zwrócić na to uwagę. Przy przesłaniu screenshota, przy nażaciu na ten guzik i zmianie liczby subskrybentów, tysięczny podpisany dostanie ode mnie upominek. No a teraz przechodzimy do codziennych naszych rozmów. Jesteście na kanale, gdzie ja Was tutaj bawię, pokazuję swoje pomysły i daję nowe życie starym rzeczom. Wiecie co? Ostatnio bardzo się rozbawił mi jeden komentarz, bo jedna dziewczyna napisała, prawdopodobnie nie oglądała moich poprzednich filmów i weszła po raz pierwszy. Dziękuję za subskrypcję zresztą, ale ten komentarz bardzo mnie rozbawił, bo napisała, że ja pojęcia zielonego nie mam w ogóle o szyciu. Dziewczyny, każdy swój film zaczyna właśnie od tych słów. Pojęcia nie mam zielonego o szyciu, nie jestem krawcową, nie jestem szwaczką, tylko pokazuję to, co umiem i robię te projekty w ten sposób, żeby każdy, nawet taka nieumiocha jak ja, potrafiła to zrobić przeróbkę, dać drugie życie swoim znudzonym rzeczom i od tego zaczynam prawie każdy swój nowy film i pozdrawiam wszystkie dziewczyny i chłopaki, którzy mnie oglądają i wiecie o tym, że ja pojęcia zielonego nie mam o szyciu. Tutaj ten kanał jest od czegoś innego, więc jeżeli ktoś szuka tutaj prezentacji, warsztatów krawieckich, szycia, to nie umiem. Ja jestem artystka, jestem gwiazda i ja dzisiaj w związku z tym przerabiam właśnie taką koszulę, na której też jest gwiazda między innymi. Ale właśnie chcę tej gwiazdy się pozbyć i na tym polega mój projekt. Mam taką bawełnianą, ostatnio kupiłam piękną bluzeczkę bawełniana, cieniutka, 2 kiszonki w stylu boho, ściągacz jest na dole, jest bardzo ładna, tylko że tutaj jest rękawki, też mogą być właśnie szlufki podpinane, jest ładna. Ok, i teraz chcę ją przerobić, bo właśnie ta gwiazda, ona mi się tutaj nie widzi, nie podoba, poza tym te cykinki, no nie podoba się. Ja chcę to zmienić i na to mam przygotowane kilka rzeczy, pokażę dokładną przeróbkę, więc skupiłam taką koszulkę, która też ewentualnie może tu się znaleźć jakiś fragment. Mam jeszcze inną koszulkę w takim kolorze z taką damą, co z ostatnich zakupów, co ja Wam pokazywałam. I jeszcze wymyśliłam właśnie kilka tutaj serwetek też, które też mogą się znaleźć raptem tutaj z tyłu. Jeszcze nie mam koncepcji. Jak zwykle zaczynam robić. Pierwsze co, to wzięłam tą koszulę, rozglądam ją, ale moim zamiarem jest usunąć tą gwiazdę jakimś sposobem i zaraz będę Wam pokazywać, co wymyśliłam, jak to zrobię, więc idziemy. Postanowiłam, że ja to kulko w ogóle wytnę. Nie chcę go tu być. Nie ma tu być. Ale żeby go wyciąć, to później ciężko będzie przyszyć, bo to się zaczyna tańczyć. Więc żeby to zrobić, dziewczyny, zanim wytniemy, ja chcę zrobić inną aplikację, przyszyć to pod spód, bo tu zostanie taki osipany kraj. Chcę, żeby tak było. Więc co, tu przygotowałam już papier, zobaczcie, skoro u nas robimy z recyklingu, to i kartki wzięłam jakieś tam stare, nie wiem, skleiłam, nie musimy nowych wykorzystać. Dlaczego to robię? Żeby włożyć teraz tą bluzkę
wymyślę, jaką aplikację dam tutaj. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie wiem. Na razie pokazuję, co chcę zrobić, jaki zamiar. Więc zobaczcie, tutaj przyśwituję to kółko, więc idealnie. Zaraz wymyślę aplikację, którą włożę na to miejsce. Na tą aplikację włożę ten papier, który już przyszykowałam i przypnę wszystko razem. Wtedy, kiedy przyszyję na zewnątrz dookoła, mogę spokojnie te koło wyciąć. Ale na razie musi być w całości, bo jak już wytniemy, to wtedy już równo nie przyszyjemy żadnej aplikacji. Więc w tym momencie wybiorę, co ja chcę położyć na tą aplikację. Bo postanowiłam sobie, że na ten materiał, który jest lekko ciemniejszy, czyli będzie prześwitywać, włożę tą koronkę, bo chcę koniecznie wstawić tą piękną koronkę, ale nie chcę bez niczego, bo będą dziury na plecach, no nie za bardzo to jest, więc wykorzystam ten materiał. Na ten materiał teraz naszyję właśnie tą koronkę, która jest prawie takiego samego rozmiaru jak to koło. Przeszpilkuję to, przyszyję i później całą tą aplikację położę na kółko. Pierwsze co, wycinamy ten kwadracik. No okej. To teraz wiecie, dlaczego ja mówię, że ten kanał nie jest dla krawcowych ani szwaczek, bo jakby zobaczyli, w jaki sposób ja to robię, to chyba by zawału dostały. Ale ja robię, tak pokazuję Wam, najłatwiej jak dla każdego, kto nic nie umie robić. Więc co się będę tutaj zastanawiać za długo. Teraz to przeszpilkuję, muszę przeszpilkować, żeby się nie ruszało ładnie i przyszyję razem z tym papierem, przyszyję do swojej koszuli. Ale najpierw muszę podłożyć to. I przeszpilkować. Później włożymy to wszystko na naszą koszulkę. Tak, najpierw może się robić, żeby się tutaj nie ruszało. No i przypinamy. Na pewno nie robię to fachowo, ale dziewczyny, robię to i pokazuję dla tych, kto też tak jak i ja nie mają jakichś tam profesjonalnych nawyków, a chcą wciąż coś zrobić w swojej garderobie, więc wymyślam to jak się da najłatwiej. I to robię, pokazuję Wam, dzielę się swoimi pomysłami. Wiadomo, że jak będziecie robić coś takiego, to nie musicie zrobić tak samo oczywiście, ale natomiast lifehacki, które tutaj Wam pokazuję, to musicie sobie zapamiętać i wykorzystać w swoich projektach. Na przykład papier, który wykorzystaliśmy i tą aplikację, którą za chwilę przełożymy do koszuli. Zapomniałam powiedzieć, zobaczcie, żeby to na papierze ten materiał się nie ruszył, bo mało to, że u nas kilka warstw może się ruszać, to w tych miejscach, gdzie nie ma tej serwetki, to ja sobie delikatnie tylko klejam maźne, żeby się to nie ruszało. Tak będzie łatwiej. Więc weźcie sobie też to na notatkę, że łatwiej posługiwać się, już się nie tańczy, bo wiadomo, każdy materiał, on lubi się poruszać na naszej aplikacji, więc żeby trzymał się dobrze, to ja dookoła tutaj go maźnę i on będzie już idealnie mi leżeć na tym papierze. No i to wszystko. I teraz przyprasuję. No i zobaczcie, to jest ładnie już rozprasowane, nic się nie rusza, idealnie jest. Oczywiście te szpilki później zabierzemy. I teraz co ja mam zamiar zrobić? Zobaczcie kochani, to kółko, które będzie wycinane, to na niego muszę położyć teraz tą swoją aplikację w ten sposób,
żeby te wszystkie koronka została mi w środku i żeby mogła później ją wyciąć. No tu trzeba popracować trochę, bo nie możemy w tej chwili dziury wyciąć. No i teraz zobaczcie, jak się ułoży tą koronkę. Bierzemy tutaj, zaznaczamy, załóżmy, że to jest środek, tak? No załóżmy. Kładziemy tutaj sobie u góry i teraz rozkładamy ten papier tak, żeby ta serwetka układała się na te koło. My poprawiamy i idziemy. Jeżeli trzeba trochę uregulować, no to sobie poprawiamy, ale generalnie z papierem to łatwo zrobić. Idziemy, sprawdzamy, tu fajnie wychodzi za granicę tego kołka. Ok. No i idealnie. Idealnie. I co teraz mam zrobić? Teraz fajnie, bo na stole rozłożone i ja muszę to wszystko ładnie przypiąć. Pierwszy tu środek. No i poprzypinałam to dosyć gęsto i co teraz zrobimy? Zobaczymy, jak to wygląda. Jest poza kołem, wszystko ok. Tu jeszcze palcami sprawdzam, żeby ta serwetka wychodziła za odznaczone właśnie te, jeżeli gdzieś nie ma, no to trzeba poprawić, ale żeby chwyciło, musimy właśnie ją naciągnąć tak, żeby cała serwetka była poza linią tego szycia. No już przyszykowane do szycia i teraz siadam i dookoła przyszyję najpierw po prostu nie zygzakiem, normalnym szwem, żeby później było łatwiej wyciąć i później obszyję jeszcze raz zygzakiem. Ale najpierw dookoła po tym kole, tak jak jest, przyszyję dokładnie zwykłym szwem na maszynie. No i teraz całą naszą tą kanapkę wielowarstwową przyszyjemy na maszynie. No i zobaczcie, tu dookoła, w tej linii ten krąg przyszyłam zwykłym szwem. Tutaj całą tą naszą kanapkę, którą mieliśmy z papierami. Pierwsze co, to odszpilimy te wszystkie szpilki, weźmiemy, już nam niepotrzebne. I udało nam się to przyszyć równo, bo gdybyśmy tą dziurę wycięli na początku, to już w ogóle żadnych szans tego, że wszyjesz tutaj jakiś klin, cokolwiek, po prostu byłoby niemożliwe. A tak, że to jest sztywne na papierze, to my, może gdzieś nie zauważy, czasami mi się zdarza te igły. I dlatego jest łatwo zrobić to, bo inaczej by nie udało nam się tutaj przyszyć w ten sposób. No szpilki usunęłam i co teraz ja zrobię, dziewczyny? Teraz wytnę to kółko. Papier jest wciąż tam na dole, jeszcze go nie wyrywałam, bo tak będzie łatwiej. Nie będzie nam się skręcać. Więc tutaj tą zewnętrzną warstwę, może inne nożyczki, albo nawet żyletką, bo nie mogę nożycy stawić. Jedną tą tylko warstwę, żeby tą serwetkę naszą ładną, piękną nie zepsuć. O, właśnie dziurę, bo nie mogę włożyć nożyczki. I teraz zobaczcie, teraz wchodzimy pod tą warstwę i wycinamy. Wycinamy blisko tego szwa, który my tutaj przyszyliśmy. Tylko robić trzeba tak, żeby oczywiście tą serwetkę, którą mam włożoną, żeby sobie nie uszkodzić, więc pilnujcie, żeby nożyce potem, wiadomo, ona w dziureczki i mogą nożyczki tam sobie śliznąć się, więc delikatnie w ten sposób wycinamy. No i teraz co? Czary, mary, abracadabry, zdejmujemy to kółko
i mamy piękną serwetę wszytą w plecy. Jest jeszcze sztywna, bo nie wyciągnęłam, nie oderwałam tego papieru, który jest. I zobaczcie, tylko dzięki tym starym kartkom, które wykorzystałam do zrobienia tej aplikacji, ona jest równo wszyta, jest w tym miejscu, w którym potrzeba. Nie jest to takie tańczące. Oczywiście jak ja teraz papier oderwę, to będzie zachowywać się jak normalna tkanina. Ale póki co, dziewczyny, wciąż jest na tym papierze, jest sztywne. I ja teraz zastanawiam, można zostawić tak, można nic nie robić, bo kraj jest dosyć ładny, pokażę Wam jak wygląda. I można zostawić w ten sposób, jeżeli nie chcecie. A można zrobić zygzakiem dookoła. No i zobaczcie, tu jest w plecy wszyta taka serwetka. I teraz co zrobimy? Ten papier, który myśmy wykorzystali do zrobienia tego czegoś, to trzeba oderwać. To zaraz też odetniemy, co nadmiar. A wiecie co? Ja chyba przyszyję jeszcze raz ten szew dla pewności. Papier powyrywałam. Tym proszę się nie martwić, bo po praniu to się wszystko odejdzie. To co w szwie, bo ja zygzakiem robiłam, dlatego mi w tym zygzaku zostało, a jak zwykłym szwem zrobiłyście, no to się urwie na dwie strony, nie zostanie śladu. I co teraz zrobię? Teraz utnę właśnie te resztki, które tutaj mi przeszkadzają, tak nie wiem, 5 mm od tego szwa odcinamy, co zbędne. Tylko znów uważajcie na serwetkę, bo przecież tam serwetka jeszcze przyszyta, więc żeby ją nie przeciąć, bo po co? No to sobie tak dookoła ten materiał ja sobie wytnę. Koniec, wycięłam to co zbędne. To jest właśnie lewa strona, tu jest właśnie widać, że koronka wszyta. W ogóle się nie przejmujcie, że to jest tutaj kraj obcięty, bo to jest koszulkowy trykociuk, on się nie siedzi, także nic strasznego. I teraz patrzymy, co nam wyszło tutaj z tyłu, a wyszło nam takie plecy piękne z wszytą koronką. Nie prześwituję, bo pod spód tworzyłam ciemniejszy materiał, tak chciałam, żeby ona się wyróżniała. Przyszyta idealnie równo, zrobiłam dookoła zygzakiem i jest po prostu idealnie, trzyma się tutaj. No a poza tym teraz ta koszulka wygląda zupełnie inaczej. Zaraz za chwilę pokażę Wam na sobie. No a to, co dzisiaj wykorzystałam, właśnie te koszulki, tam właśnie z tą damą, to ja wykorzystam na następny projekt, bo pokazywałam Wam przy ostatnich zakupach, ja kupiłam piękne nowe dżinsy, skiny, też w takim różowym kolorze i prawdopodobnie tą damę, która tutaj na koszulce mi została, bo dzisiaj wykorzystałam plecy z tej koszulki, a tą damę ja przyszyję właśnie na spodnie i będzie to jedno z drugim zgrane bardzo ładnie. Będzie taki komplet różowy. No i to wszystko na tym. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jeżeli komuś się przydadzą moje pomysły, może głupie, może zbyt łatwe, może nieprofesjonalne, ale dziewczyny, powtarzam, daję Wam te pomysły do zrobienia, które potrafi zrobić każdy, nawet nie umiochy, tak jak ja. Bo ja nie jestem fachowcem, tylko robię, żeby zrobić ładnie i najprawdopodobniej najprościej, jak tylko możliwe. Żegnam Was, życzę Wam dużo szczęścia, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, oczywiście wspierajcie mój kanał, ja
ogromnie się cieszę, że zbliżamy się do Mietka tysięcznego subskrybenta. Czekam od Was na wiadomość i otrzymanie mojego upominku, który dla Was szykowałam. Pozdrawiam, dużo szczęścia.